Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Paweł Ulatowski. Jestem fotografem, specjalizuję się w fotografii architektury wnętrz i zewnętrznej architektury. To po polsku trochę dziwnie brzmi. Pracuję w zawodzie ponad 20 lat, więc myślę, że doświadczenie mam dość spore. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć, jak fotografuje się dość niewielkie wnętrze bardzo szerokim obiektywem IRIX 11 mm. Jest to naprawdę bardzo fajna maszyna, fajne narzędzie do pracy w niewielkich wnętrzach, bo jest ultra szerokie, jednocześnie o dość niewielkiej dystorsji, bardzo łatwej do korekcji w postprocesie. Myślę, że też ma dość niewielką aberrację chromatyczną, szczególnie jeżeli przymkniemy obiektyw do wartości przysłony 8, 11, 16. To naprawdę ta aberracja jest dość niewielka. Obraz w rogach jest bardzo ostry i czytelny, także to naprawdę się doskonale sprawdza w fotografii wnętrz. Tak jak wspomniałem, w niewielkim wnętrzu daje nam to bardzo szerokie możliwości do kadrowania i de facto tylko w kilku kadrach w pokazaniu całego wnętrza w bardzo interesujący sposób możemy bardzo fajnie zbudować nim perspektywę, grając pierwszym planem, pokazać różne zamysły konstrukcyjne we wnętrzu. W związku z tym naprawdę gorąco go polecam do używania w fotografii wnętrzarskiej. Przygotowując się do fotografowania wnętrza, po pierwsze, zawsze sprawdzam, czy mam naładowaną baterię, a najlepiej dwie, bo to jest najgorsza rzecz, szczególnie kiedy pracujemy poza domem, powiedzmy poza swoim miastem, czy gdziekolwiek na świecie. No musimy mieć dodatkowe źródło zasilania. Zawsze biorę ze sobą statyw i poziomicę, bo fotografia architektury i wnętrz polega na tym też, że wszystkie linie ścian i zbiegi muszą być proste, w związku z tym bardzo pomaga nam w tym taka mała poziomica, którą zakładamy na sanki lampy błyskowej. Można też skorzystać oczywiście z poziomicy wbudowanej w aparat, jeśli takiej nie mamy zewnętrznej. W dzisiejszych zdjęciach nie korzystałem z zewnętrznych źródeł oświetlenia, wykorzystałem światło zastane. Posłużyłem się też delikatnie technologią w postprocesie takich delikatnych HDR-ów, połączę kilka obrazów w jeden, aby rozjaśnić cienie i delikatnie zbić światła, żeby ten obraz był zrównoważony. Sytuacją idealną jest moment, kiedy możemy poświęcić w zasadzie cały dzień na sfotografowanie wnętrza, dlatego że wtedy możemy wybrać różne pory dnia, od świtu do zmierzchu, zagrać ładnie światłem. No niestety jest to bardzo rzadka sytuacja, bo po pierwsze dane wnętrze może po prostu być niedostępne w tak długim okresie czasu. W związku z tym trzeba sobie radzić właśnie albo korzystając z zewnętrznych źródeł światła, albo właśnie naświetlając wieloekspozycyjnie kilka klatek.